Nastoletniość to taki moment w życiu młodego człowieka, kiedy bardzo dużo dzieje się w przestrzeni hormonalnej, bardzo dużo dzieje się w przestrzeni emocjonalnej, ale też jest bardzo dużo pytań dotyczących tego, jak żyć, gdzie iść, kim jestem, kim będę. Nagle zaczynają być bardziej indywidualni, zaczynają mieć swoich znajomych, zaczynają być mniej w domu, może coraz częściej też zaczynają zamykać drzwi pokoju przed nami. Często tam jest bardzo głęboki komunikat: potrzebuję Cię, potrzebuję, żebyś mnie zauważył, żebyś mnie zauważyła, potrzebuję poczuć się ważny, ważna, potrzebuję Twojej akceptacji. Podcast Kim jestem powstaje wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu. Wspieraj nas na platformie Suppi. Uwaga! Treści przeznaczone dla widzów pełnoletnich. Nazywam się Magdalena Jeleń, jestem psychologiem i psychoterapeutą. Współtworzę ośrodek terapeutyczny Fotel Bujany i od lat pracuję w gabinecie z dorosłymi, ale też dużo z dziećmi i z młodzieżą. I myślę sobie o tym, że dużo mówi się i słyszy się o kryzysach rozwojowych, też szczególnie o tym kryzysie wieku średniego, kiedy osoby około 40 lat zaczynają zmieniać swoje życie, rzucać dotychczasowe prace, dotychczasowe zajęcia, myśleć o tym, co zrobić nowego. Ale też chyba coraz częściej, i to chyba bardzo dobrze, słyszymy o kryzysie u dzieci i u młodzieży, u młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie, którzy jeszcze ten kryzys wieku średniego mają daleko przed sobą, ale którzy już zaczynają doświadczać różnych zmagań, różnych myśli, różnych niepokojów i nie zawsze wiedzą, co z tym zrobić. Nastoletniość to taki moment w życiu młodego człowieka, kiedy bardzo dużo dzieje się w przestrzeni hormonalnej, bardzo dużo dzieje się w przestrzeni emocjonalnej, ale też jest bardzo dużo pytań dotyczących tego, jak żyć, gdzie iść, kim jestem, kim będę. Dużo takich pytań i zastanowień też związanych z tym, jak do tej pory funkcjonowałam w moim domu rodzinnym, z jakimi wartościami wchodzę w to dorosłe życie, czego uczyli mnie moi rodzice i czy ja się z tym zgadzam, czy może jest tak, że już zaczynam w to wątpić, zaczynam to podważać. To takie konfrontowanie też tego, w czym do tej pory się żyło, z tym, co pokazuje świat zewnętrzny, z tym, jak żyją moi znajomi, przyjaciele, z tym, co proponuje mi grupa społeczna. To taki czas, w którym bardzo ważna jest przynależność, chęć bycia widzianym przez grupę, zaakceptowanym przez grupę. I czasem z tej przynależności dzieje się też dużo trudnych rzeczy, bo chęć przynależności czasami oznacza też to, że młodzi ludzie zaczynają gubić to, kim naprawdę są, kim chcą być i starają się być tym, kim widzą ich inni, kim inni chcą ich zobaczyć. Starają się być osobami, które zostaną przyjęte, zaakceptowane, a z tego rodzi się bardzo dużo wewnętrznych konfliktów. To taki moment, kiedy rodzice zaczynają mówić częściej swoim znajomym, że mają nastolatka w domu. Taki moment, w którym też cała rodzina może czasami trochę się chwieje, bo nagle to małe dziecko, ten mały chłopczyk czy mała dziewczynka, którzy do tej pory może całkiem zgodnie z nami funkcjonowali, może mieliśmy jakiś plan na ich życie, nagle zaczynają być bardziej indywidualni, zaczynają mieć swoich znajomych, zaczynają być mniej w domu, może coraz częściej też zaczynają zamykać drzwi pokoju przed nami. I to taki moment, w którym, no właśnie, mówi się o tym: mam nastolatka, jestem rodzicem nastolatka, powstają książki o tym, jak rozmawiać z nastolatkiem, powstają warsztaty dla rodziców, na których mówi się o tym, jak działać z nastolatkiem, jak rozmawiać z nim. I ja tak sobie myślę o tym, że tak myślałam o tym ostatnio nawet, słuchając też moich pacjentów w gabinecie i ich rodziców, że tak się jakoś ten okres nastoletni wyjmuje, tak jakby on był nagle czymś zupełnie odrębnym wobec tego, co działo się wcześniej i co będzie się działo później. A myślę sobie, że ten okres nastoletni to po prostu kolejny etap życia, kolejne otwarte drzwi, kolejny moment na nowe doświadczenia, nowe przeżycia, na odkrywanie siebie. I tak bardzo też zależny etap od tego, co działo się wcześniej. Że to nie jest tak, że nagle z kosmosu spada inny człowiek do naszego domu i że nagle jako rodzice dostajemy kogoś zupełnie nowego, taka, mówiąc może brzydko,
paczka z zagranicy, która przyjeżdża, odpakowujemy ją i tam jest ktoś zupełnie inny. Nie, to jest to samo dziecko, ten sam człowiek, który towarzyszy nam już od wielu lat w naszym domu, z którym budujemy relacje, wobec którego jakoś się zachowujemy, wobec którego osobowości też jakoś się czujemy, tylko nagle on zaczyna bardziej się wyodrębniać i zaczyna stawać się bardziej sobą. I pytanie jest do nas, jako do rodziców, co my z tym zrobimy? Jak poradzimy sobie z tym, co dzieje się w nas, w naszych emocjach, w naszych też takich doświadczeniach codzienności, kiedy nagle ktoś, kto może był bardziej ugodowy, albo ktoś, kto może chętniej dawał się zabrać na spacer, wyjechać z nami na wakacje, mówi o tym, że ma jakieś swoje granice, mówi o tym, że już o pewnych rzeczach nie chce nam mówić, albo może chce nam mówić, ale nie wie jak. Ale też czasem to jest człowiek, który zaczyna się jakoś od nas odsuwać, albo my od niego i trochę nie wiemy, co się dzieje. To taki moment, w którym wydaje nam się, że może on mniej nas potrzebuje, a ważniejsi są ci rówieśnicy, ale tak naprawdę w rzeczywistości to taki moment, w którym rodzice nadal są potrzebni i nadal powinni być obecni. Natomiast czy to się udaje, jest w dużej mierze też zależne od tego, jak przechodziliśmy jako rodzina poprzednie etapy życia młodego człowieka. Mówię o tym nie po to, żeby nas jakoś sfrustrować i załamać, jeśli nagle się okazuje, że w domu jest trudno i że z tym młodym człowiekiem trudno się dogadać, ale mówię o tym dlatego, że to jest taki okres, w którym można coś łatwo przegapić i można zgubić pewną więź, którą być może budowało się przez lata, dlatego, że zaczyna być trochę trudniej, albo dlatego, że to my jako dorośli musimy troszeczkę bardziej zatrzymać się też nad tym, co my czujemy, co my przeżywamy, co my myślimy. Co się w nas dzieje, kiedy ktoś podważa pewne nasze wartości, czy rzeczy, które są dla nas ważne. I czy zamkniemy się na to podważanie, czy może zdecydujemy się wejść w jakiś dialog, który pomoże nam być bliżej siebie samych i też być bliżej naszego dziecka. Dlatego, że jeżeli kolejne drzwi takich rozmów będą zamykane, jeżeli my będziemy się sami bać, zastanawiać się nad tym, w co wierzymy, co jest dla nas ważne, rozmawiać o tym z młodym człowiekiem, to on zacznie przestawać pytać. Może być tak, że to dziecko zacznie oddalać się od nas właśnie dlatego, że my sami będziemy się bać tego, co przyniosą te rozmowy, że my sami zaczniemy się bać, że może to, co do tej pory było takie istotne dla nas i ważne, dla naszej rodziny, może trzeba zmienić, może trzeba o tym opowiedzieć szerzej, może trzeba się nad tym zastanowić, czy na pewno to wszystko, co do tej pory było jakieś, musi nadal być takie. Mówię tak trochę ogólnie, bo każdy dom ma pewnie swoje wartości, swoje zasady i jakieś takie swoje rzeczy, które są fundamentalne. Nie mówię też o tym, że te fundamenty należy zmieniać, ale myślę, że ten okres, kiedy nasze dziecko wchodzi no właśnie w czas nastoletni, w czas poszukiwania siebie i zadawania sobie tych pytań, kim jestem, to taki okres, w którym cała rodzina troszkę zaczyna zadawać sobie pytania, kim jesteśmy, na czym nam zależy, co staje się dla nas wartością, co jest tą istotną rzeczą, żebyśmy dalej mogli budować nasze więzi, ale już trochę inaczej, trochę pozwalając na to, żeby młody człowiek mógł stawiać samodzielne kroki. Samodzielne kroki, ale przy wsparciu dorosłych. Bo czasem dzieją się takie dwie skrajności. Albo rodzice bardzo trzymają swoje dziecko nadal, ono jest już na tym nowym etapie, ale no to nadal jest mój malutki Krzysio, moja malutka Halinka, to jest moje małe dziecko, ten straszny świat, który jest przed nim, muszę koniecznie to dziecko ochronić przed tym światem i zapominam o tym, że ono już potrzebuje zrobić swoje błędy, potrzebuje zrobić te kroki, które czasami są inne niż te kroki, które my byśmy zrobili. Albo czasami popadamy w drugą skrajność. Są takie sytuacje, kiedy moi pacjenci nastolatkowie mówią o tym, no rodzice teraz już mówią, że ja już jestem dorosły, że już teraz muszę działać samodzielnie, muszę sobie poradzić zupełnie samemu. I to też taki trudny moment, bo czy tak naprawdę w momencie, w którym ktoś osiąga wiek 18 lat, coś takiego radykalnego się zmienia. Czasem jest tak, że jednego dnia musi iść do lekarza z osobą dorosłą, ze swoim rodzicem, a 2 dni później, już kiedy skończy 18 lat, nagle się okazuje, że wizyta lekarska to już jego temat. To już on sam musi zadzwonić, ogarnąć, zorganizować wszystko i że rodzic mówi, dobra, no to teraz już jesteś dorosły. Czasami sami się jako rodzice w tym gubimy. Mówimy, dobra, to jesteś dorosły, już musisz robić wszystko samodzielnie, musisz działać.
Z drugiej strony ten młody człowiek nadal jest tym samym mieszkańcem naszego domu i za dużo się nie zmienia w tym, jak wygląda, w tym, jak mówi, w tym jak przeżywa swoje życie. Przecież nie jest tak, że nagle z dnia na dzień wszystko się zmienia. Trudno jest się w tym odnaleźć. Trudno jest się odnaleźć w byciu rodzicem, który nagle staje się towarzyszem bardziej niż może autorytetem i wyznacznikiem we wszystkim. I trudno jest wejść w tą dorosłość czasem młodym ludziom. Niektórzy moi pacjenci mówią, że boją się tego etapu, kiedy nagle cała odpowiedzialność za ich życie będzie na nich. Kiedy nagle będą musieli już decydować o wszystkim samodzielnie, chociaż jeszcze nie są tak wielu rzeczy pewni. Kiedy nagle będą musieli dokonywać wyborów, takich poważnych, chociaż w środku jeszcze będą czuli się bardzo słabi. Do tego wszystkiego dochodzi spora presja związana z tym, co mówią do nas media, co dzieje się na Instagramie, na TikToku, jakieś wzory zachowań czy wartości, które są promowane, które nie zawsze są zgodne z tym, co w młodym człowieku się dzieje. I ta cała presja, to całe zamieszanie, to pytanie właśnie, kim jestem, kim chcę być, kim może chcą inni, żebym był, czasami sprawia, że młody człowiek zaczyna się gubić. I szukając siebie, tak naprawdę zaczyna bać się tego, co odnajdzie i zaczyna się odsuwać od swoich najbliższych, czasami od swoich znajomych, czasami od ludzi, którzy mogą być właśnie dla niego wsparciem. Zaczyna częściej zamykać się w swoim pokoju, zaczynają się sytuacje, w którym taki ból emocjonalny, który się w nim dzieje, ból związany z tym, że są sytuacje w jego życiu, których nie jest w stanie unieść. Często dzieje się tak, że te emocje, które się pojawiają w młodym człowieku, te różne sytuacje trudne dookoła niego, pytania właśnie kim jestem, czego oczekują ode mnie inni, co się we mnie dzieje, jakieś konfrontacje też z relacjami z rówieśnikami, w których czasem okazuje się, że ktoś jest, nie wiem, w czymś może lepszy, ktoś ma jakieś zdanie o mnie, ktoś mnie jakoś szybko oceni. To wszystko sprawia, że ta ilość emocji jest trudna do przetrawienia, trudna do takiego ułożenia w sobie, że one zaczynają być przytłaczające, że zaczynają w środku aż boleć. Że te doświadczenia, które młody człowiek przeżywa, one zaczynają boleć w taki sposób, że ten ból jest nie do zniesienia. Kiedy tak się dzieje, może dojść do tego, że zaczynamy widzieć to, jak nasze dziecko odsuwa się, zaczyna mniej rozmawiać z nami, zaczyna częściej zamykać się w swoim pokoju, zaczyna mieć takie zachowania, które może do tej pory były dla nas dosyć obce. Zaczyna się tak mocno wyodrębniać, ale być może czujemy w środku, że to wyodrębnianie to nie jest nic dobrego. To nie jest ten krok ku dorosłości, ale to jest krok ku jakiejś ciemności, ku odsuwaniu się od tego, co może jest prawdą o nim samym. To są takie momenty, w których moi pacjenci mówią o tym, że nie wytrzymują tego bólu i wtedy decydują się na przykład dokonywać samookaleczeń. To są te momenty, w których zaczynają sięgać po alkohol, zaczynają sięgać po różnego rodzaju używki po to, żeby zagłuszyć to, co boli, po to, żeby ten ból, kiedy na przykład zaczynam się ciąć, ten ból fizyczny, żeby on mógł zagłuszyć na chwilę to, co w środku tak mocno boli. To taki moment, w którym najczęściej też spotykamy się z młodym człowiekiem czy z jego rodziną w gabinecie, ale nie zawsze tak jest, bo są rodziny, które nie widzą tego, co się dzieje w ich dziecku, ale też są rodziny, które nie chcą sięgać po pomoc psychoterapeutyczną, bo to się wydaje jakieś trudne, to się wydaje, jakbyśmy mieli się przyznać nagle do jakiejś porażki, albo mielibyśmy przyznać, że coś jest z nami nie tak. Coś takiego się czasem dzieje wokół tego gabinetu terapeutycznego, jakiś taki mit, że tam trafiają już tacy ludzie, którzy, nie wiem, są jacyś dziwni, są na pewno bardzo chorzy, a tak naprawdę, kiedy ktoś przychodzi do nas, to przychodzi po to, żeby się wzmocnić. W słowie pomoc jest moc. Jak rozpiszemy te litery, to kiedy ktoś przychodzi po pomoc, to tak naprawdę przychodzi po to, żeby uzyskać moc do tego, żeby zacząć sobie radzić z trudnościami i z wyzwaniami, które przeżywa na co dzień. Kiedy rodzina przychodzi po pomoc ze swoim dzieckiem, kiedy rodzice przychodzą w takiej bezsilności, mówią o tym, nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, jak pomóc. Widzimy, że nasza córka, nasz syn się zamyka, że przeżywa coś trudnego, czujemy, że już nie umiemy do niego dotrzeć, to wtedy my w gabinecie jesteśmy po to, żeby tą rodzinę wzmocnić. Nie po to, żeby ich rozerwać, rozdzielić, ale po to, żeby dać narzędzia ku temu, żeby ten młody człowiek mógł zacząć na nowo czuć, że żyje, że jego życie ma sens, że różne rzeczy jest w stanie poukładać, że przez różne wyzwania i trudności jest w stanie przejść.
a że rodzice w tym procesie mogą być dla niego zasobem i wsparciem. To nie jest łatwe stanąć w takim miejscu totalnej bezsilności, ale tak naprawdę, kiedy zobaczymy, że ta bezsilność nie prowadzi do jakiejś totalnej katastrofy, tylko prowadzi właśnie do uznania tego, że może czasem nie daje rady i potrzebuje wsparcia, to wtedy mogą się zadziać naprawdę piękne rzeczy i naprawdę wspaniałe historie. Jak patrzę na niektóre osoby z mojego gabinetu, moich kochanych pacjentów, którzy przeszli naprawdę ogromną drogę z takiego miejsca ciemności, pustki, zupełnej niechęci do życia, z myślami samobójczymi, czy z takim też poczuciem, że dom ich nie rozumie, że ich rodzice już ich nie kochają, czy że ich rodzice nie wiedzą, czego oni potrzebują. I jak potem w procesie powolutku zaczynali odkrywać siebie, zaczynali też być gotowi na to, żeby rozmawiać z rodzicami, a rodzice byli gotowi usłyszeć swoje dziecko, to naprawdę czasami dzieją się zupełnie niesamowite historie, bo dużo tych napięć, dużo tych konfliktów czasami wynika też z tego, że my nie słyszymy siebie nawzajem, że my nie umiemy się ze sobą spotkać w naszych domach, że nie ma tego momentu, kiedy siadamy i naprawdę słuchamy, że w tym krzyku naszego nastolatka, w tych trzaśniętych drzwiach, w tym momencie, w którym jest jakiś, nie wiem, nawet pyskowanie czy obrażanie się, że tak naprawdę często tam jest bardzo głęboki komunikat: potrzebuję cię, potrzebuję, żebyś mnie zauważył, żebyś mnie zauważyła, potrzebuję poczuć się ważny, ważna, potrzebuję twojej akceptacji. Czasami jako rodzice jest nam łatwo w tym krzyku się oddzielić i powiedzieć: o nie, co to w ogóle jest, czemu to dziecko tak robi, dlaczego ono się tak do mnie odzywa. Często mogą padać takie hasła typu: ty mnie nie szanujesz, szanuj matkę, ojca, zachowuj się, albo nie wiem, jak ja cię wychowałem i tak dalej, że w nas, rodzicach, te zachowania trudne naszych dzieci mogą wzbudzać naprawdę bardzo różne trudne emocje, które sprawiają, że jeśli na chwilę nie zatrzymamy i nie zastanowimy się, co się dzieje tak naprawdę, o co chodzi, to możemy oddzielać się od naszego dziecka, bo możemy czuć, że ono nas atakuje, że chce nas skrzywdzić, że chce nas zranić, że nas nie docenia, że nie wiem, nie jest nam wdzięczne. Możemy wtedy bardzo łatwo zgubić to, że to jest jeszcze młody człowiek, który naprawdę nie potrafi jeszcze zawsze tak dokładnie powiedzieć, co się w nim dzieje, i robi to tak, jak potrafi na ten moment. I czasem tym komunikatem, który jest najbardziej możliwy i dostępny dla niego, jest właśnie krzyk, jest właśnie zamknięcie tych drzwi na chwilę. I jeśli to przeoczymy, to te drzwi mogą zamykać się coraz częściej, ale jeśli się nie poddamy i będziemy starać się zastanawiać, o co chodzi, co się teraz dzieje, dlaczego w tej kłótni ja tak się czuję, co się dzieje z moim dzieckiem w tej chwili, to może zacząć się bardzo powolny i spokojny dialog. Ja w ten dialog bardzo wierzę. Wiem, że jest bardzo dużo rodzin, które się tego dialogu boją, ale ja wierzę w to, że kiedy zaczniemy na nowo w naszych rodzinach siebie słuchać i być też w takiej gotowości do tego, żeby od razu nie ocenić tego, co druga osoba robi, ale sprawdzić, dopytać, dać sobie czas na to, żeby posłuchać, co do mnie mówią moje emocje i co do mnie mówi moje dziecko, to że naprawdę bardziej usłyszani, będziemy bardziej świadomie mogli budować te relacje. I wtedy być może ten okres nastoletni w naszych domach nie będzie taki straszny, że może się okaże, że to nadal ten sam człowiek, tak jak o tym wcześniej mówiłam, który dzisiaj trochę zaprasza nas do innego rodzaju dialogu, tak jak potrafi, tak jak umie, ale to wcale nie oznacza, że za chwilę ta więź się rozerwie w jakiś sposób. To, co jest ciekawe, to to, że przecież jako dorośli ludzie sami przechodziliśmy też ten moment. My też kiedyś byliśmy nastolatkami, nie da się tego ukryć, chociaż czasem może trudno w to uwierzyć, kiedy patrzymy w lustro, że my też mieliśmy swoje zmagania, że my też czuliśmy czasem zupełnie się niezrozumiani przez ten świat dorosłych, że czuliśmy, że nasi rodzice nie wiedzą, jak teraz się żyje, albo że czuliśmy, że o tych młodych ludziach mówi się jakoś, a że to wcale nieprawda. Odbieraliśmy jakoś też komunikaty naszych rodziców, nauczycieli, dorosłych wokół nas. Odbieraliśmy jakoś komunikaty i interakcje z naszymi rówieśnikami. To wszystko przeszliśmy, ale czasem jak stajemy się dorośli, to tak jakby to się odcinało od nas, jakby już tego nie było. I myślę sobie, że pewnie jak każdy z nas tak głęboko się zastanowi, to pamięta w naszym życiu tych ludzi, którzy nas słyszeli. Pamiętamy może jakiegoś nauczyciela w szkole, może rodzica, jeśli te relacje były dobre, może kogoś ważnego, jakąś ciocię, babcię w rodzinie, kogoś, z kim czuliśmy się dobrze i bezpiecznie.
Kogoś, kto sprawiał, że chciało nam się mówić o tym, co się u nas dzieje. Chciało nam się otwierać, chciało nam się jakby zaufać, że komuś zależy na tym, żeby nas usłyszeć. I myślę sobie, że jak o tym sobie czasem przypomnimy, to może będziemy też bardziej chętni do tego, żeby stawać się takimi ludźmi dla naszych dzieci, czy dla różnych nastolatków, którzy są wokół nas, bo pewnie słuchają mnie dzisiaj rodzice, ale myślę też, że każdy z nas, niezależnie od tego, czy ma własne dzieci, czy nie, ma wokół siebie młodych ludzi, którzy w tym świecie się zmagają z różnymi rzeczami. I każdy z nas dorosłych dla jakiegoś młodego człowieka może stać się właśnie tą osobą, która usłyszy, która zauważy, która może na czas usłyszy i zauważy. Może w takim momencie, w którym ten młody człowiek najbardziej tego potrzebuje. Bo to nie jest tak, że kiedy ktoś zaczyna wchodzić w wiek nastoletni, to nagle zatrzymują się wszystkie inne pokolenia, świat staje i jest tylko ten etap życia. To, co jest ogromną siłą, o której chyba czasem zapominamy, to właśnie to, kiedy te pokolenia się łączą, kiedy wzajemnie się ze sobą przeplatają, kiedy dorośli mogą wnieść pewne oparcie, mogą wnieść pewne doświadczenie do życia młodych ludzi, ale też mogą bardzo dużo od tych młodych ludzi się uczyć. Mogą czasami poczuć zew młodości, mogą może doświadczyć jakiejś spontaniczności, świeżego spojrzenia na rzeczywistość. To wszystko nie musi się sobie przeciwstawiać. Nie musi być czasu młodych i czasu starych. To wszystko jest razem ze sobą powiązane. I tak jak okres nastoletni nie wskakuje nagle w nasze życie, tak samo ten nastoletni człowiek za chwilę będzie kolejnym pokoleniem. I jeśli on doświadczy czegoś dobrego i wartościowego w swoim życiu, to być może on też będzie umiał przekazać to kolejnemu pokoleniu i będzie umiał z tym pokoleniem trochę inaczej rozmawiać. Wiadomo, że każdy z nas będzie przeżywał trudności i wyzwania. I wiadomo, że każdy z nas będzie miał różne znaki zapytania w swoim życiu, będzie przeżywał jakieś kryzysy też odnośnie właśnie swojej tożsamości, odnośnie tego, kim jest, czego chce, czego potrzebuje. Będzie doświadczał różnych zranień w relacjach. Ale myślę, że kluczem nie jest to, żeby tych kryzysów w ogóle nie było, bo one i tak będą. Kluczem jest to, żebyśmy umieli je w mądry sposób przechodzić. W mądry to nie znaczy doskonały i taki książkowy. W mądry to chyba znaczy w taki sposób, żeby szukać rozwiązań, żeby wierzyć, że są różne drogi, ale też żeby umieć prosić o pomoc wtedy, kiedy czujemy, że tej pomocy nam potrzeba. Nie bać się tego. Nie bać się tego, żeby zaprosić innych ludzi do naszego życia wtedy, kiedy czujemy, że sami nie dajemy rady. I myślę, że kryzysy i konflikty to naprawdę jest element naszego życia. Wątpliwości to jest element naszego życia. Znaki zapytania, jakieś takie niepewności to element naszego życia. Że życie spełnione to nie jest życie, które polega na tym, że zawsze wszystko wiem, że mam na wszystko odpowiedzi, że potrafię zawsze najlepiej, najpełniej wszystko ogarnąć. Myślę, że życie spełnione to takie życie, w którym ja po prostu uczę się mierzyć z tym, co przynosi mi codzienność. Uczę się szukać dróg, które pomogą mi dojść do rozwiązań, ale to nie jest moment, w którym ja nie mogę mieć znaków zapytania w swojej głowie. I tak samo jak nastolatek ma te znaki zapytania, to nie znaczy, że jak skończy się ten etap w jego życiu, to już nagle będzie miał odpowiedzi na wszystko. Ale mamy nadzieję, że przy wsparciu dorosłych będzie wiedział, gdzie tych odpowiedzi szukać, w jaki sposób układać to życie, w jaki sposób budować swoją dorosłość, w jaki sposób szukać wartości, które są dla niego ważne, w jaki sposób mówić nie i stawiać granice tam, gdzie ktoś będzie chciał go przekroczyć. Że będzie uczył się po prostu torowania swojej drogi w tym życiu, nie bojąc się wpuszczania do tego życia ludzi dorosłych, na których będzie mógł się czasem oprzeć, będzie mógł poprosić o radę, ale nie będzie czuł się przekraczany. I dlatego tak myślę, że to jest takie ważne, żebyśmy w domach szukali wzajemnego porozumienia, tego w jaki sposób budować nasze rodziny tak, żeby każdy z nas mógł być usłyszany i żeby każdy z nas mógł wiedzieć o tym, że kiedy jest taka potrzeba, może poprosić o pomoc, że nie musi być doskonały, że nie musi spełniać niczyich oczekiwań, że może być w procesie i w drodze do stawania się tym, kim chce być jako młody człowiek, ale że też my jako dorośli nie musimy być doskonali w byciu rodzicami.
Mówi się o tych niewystarczających i wystarczających rodzicach. Mówi się o tym, co to znaczy być idealnym, co to znaczy nie być idealnym. Teraz jest dużo warsztatów, podcastów też na ten temat i jest to hasło bycia wystarczająco dobrym. I myślę sobie, że to super, że ten temat się w ogóle pojawia, że może już przestajemy udawać, że albo jesteśmy tacy super zawsze, jesteśmy takimi wspaniałymi rodzicami, albo mam nadzieję, że coraz mniej popadamy w drugi rów, czyli tego, że to już jesteśmy beznadziejni, że ze wszystkim sobie nie radzimy, że jesteśmy beznadziejnymi rodzicami i tak dalej. Że mam nadzieję, że jako społeczeństwo uczymy się pewnego środka, tego, że równocześnie mogą występować różne rzeczywistości ze sobą, że są dni, kiedy jesteśmy twórczy, pomysłowi, słuchający, wyrozumiali i są dni, kiedy jest trudno, kiedy my sami przeżywamy może jakieś kryzysy, mamy jakieś dylematy, kiedy my sami jesteśmy w jakiś sposób zagubieni albo kiedy po prostu jesteśmy zmęczeni, że to wszystko się jakoś przeplata i że nie chodzi o to, żebyśmy byli, no właśnie, idealni, nie wiem w zasadzie jacy nawet mielibyśmy być. Chodzi o to, żebyśmy umieli przepraszać, kiedy coś zrobimy nie tak, żebyśmy zeszli z tego piedestału rodziców, którym należy się szacunek, cześć i to wszystko, żebyśmy zeszli do poziomu takiej normalności, codzienności, tego, że ja w swoim życiu też popełniam błędy i moje dziecko może to widzieć, że ja w moim życiu też mogę mieć pytania i wątpliwości i moje dziecko może to widzieć, że ja w moim życiu, kiedy w jakiś sposób przekroczę moje dziecko, kiedy powiem coś niemiłego wobec niego, kiedy zachowam się nie w porządku, mogę się do tego przyznać, mogę powiedzieć przepraszam, popełniłam błąd, nie powinnam tak zrobić, bo kiedy my też pokazujemy siebie prawdziwych, uczymy nasze dzieci tego, że one mogą być prawdziwe, że one nie muszą stawać się kimś idealnym, kimś na wzór, no właśnie, nie wiadomo kogo, jakiejś postaci filmowej, czy kogoś, kto nigdy nie będzie istniał. Że one też mogą czuć, że kiedy popełnią jakiś błąd, kiedy coś trudnego wydarzy się w ich życiu, to nie będzie od razu katastrofa. Ale to wymaga od nas, rodziców, też zaakceptowania tego, że my jesteśmy ludźmi, że my popełniamy różne błędy, że my czasami zmagamy się z różnymi rzeczami. Bo czasem mam wrażenie, może padać w niektórych domach, może każdemu z nas się czasem to zdarzy, takie mówienie o tym, że kiedy ja w Twoim wieku, albo ja jako dziecko, albo ja nigdy bym, i tak dalej, i tak dalej. Takie niby wspieranie naszych dzieci w drodze ku temu, żeby jakoś zmotywować, żeby pokazać im, że można, ale tak naprawdę trochę nieświadomie budujemy takie przekonanie, że no właśnie, że my jesteśmy jacyś, że my to sobie tak poradziliśmy, że my to jesteśmy tacy wspaniali, a ty, biedny człowieku młody, no jeszcze tam nie doskakujesz, to jeszcze nie jest to, mógłbyś inaczej, mógłbyś lepiej. A kiedy zmienimy tą narrację i będziemy bardziej osobami, które będą towarzyszyć naszemu dziecku, które będą pytać, ok, to jak mogę Ci pomóc? Widzę, że to jest dla Ciebie trudne, mówisz o tym, że z tym się zmagasz. Co możemy z tym zrobić? Czy ja mogę jakoś Cię w tym wesprzeć? Albo co by Ci pomogło w tym, żeby, nie wiem, zrobić to inaczej, zrobić to lepiej? To nagle okazuje się, że nie musimy być tymi, którym się zawsze udawało, tylko możemy być tymi, którzy czasem razem nie wiedzą, jak to zrobić i mogą wspólnie się zastanowić. Możemy być tymi, którzy towarzyszą i pomagają i właśnie wtedy stawać się oparciem, ale nie przez to, że jesteśmy idealni, tylko przez to, że jesteśmy prawdziwi. Jak robiłam kiedyś badania, pisząc pracę magisterską, dotyczące autorytetów w życiu młodych ludzi, czyli takich osób, które są dla nich wzorcami do naśladowania, to w tych badaniach bardzo jasno wychodziło, że oni wcale nie szukają ludzi, którzy są idealni. Oni szukają ludzi, którzy są autentyczni, którzy są naprawdę prawdziwi, którzy potrafią przyznawać się do błędów i też nie są takim wzorcem, którego nie da się w ogóle doścignąć, bo już jest tak ikoniczny, że aż strach podejść, tylko właśnie są sprawdzeni w codzienności, są prawdziwi, są z krwi i kości. I wśród tych badań, chociaż no, mówimy o tym, że być może jest kryzys w rodzinie i że jest też kryzys w tych relacjach, wśród tych badań bardzo dużo osób mówiło o tym, że chciałoby w taki sposób widzieć też swoich rodziców. Wcale nie sięgali po wzorce związane z idolami, nie wiem, muzycznymi czy jakimiś gwiazdami kina, tylko właśnie szukali tego w swoich domach.
Więc zadział się taki paradoks. Pamiętam, kiedy omawialiśmy te wyniki mojej pracy z moim promotorem, to było takie ciekawe, bo na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że wiele młodych odchodzi z domów w swojej mentalności, że gdzieś chcą uciec. I pewnie jest wiele takich rodzin, w których rzeczywiście młodzi ludzie próbują się odciąć bardzo od swoich rodziców. Ale być może często odcinają się tak naprawdę od jakiegoś takiego bólu związanego z tym, że oni by chcieli, żeby ci rodzice byli kimś tak ważnym dla nich, że chcieliby, żeby ci rodzice byli osobami, za którymi mogą podążać, że chcieliby, żeby ci rodzice byli osobami, które stają się dla nich wzorem w różnych rzeczach. Ale że ten dysonans między tym, co dzieje się w domu, a tą ich potrzebą jest tak duży, że dlatego uciekają, dlatego chcą się odcinać. I myślę sobie, że to jest taki challenge dla nas, rodziców. Taki challenge, który mam nadzieję nie będzie nas pogrążał, ale będzie nas motywował, żebyśmy chcieli być prawdziwi przy naszych dzieciach, żebyśmy chcieli pracować też nad sobą, nad naszymi trudnościami, nad naszymi emocjonalnymi kryzysami, żebyśmy chcieli prosić o pomoc też w naszych sprawach, kiedy, nie wiem, dzieją się jakieś sytuacje związane z przeżywaniem trudnych momentów w naszym życiu, pojawia się depresja, pojawiają się jakieś lęki, pojawiają się niepewności, żebyśmy my też jako dorośli brali za to odpowiedzialność, na przykład idąc na terapię, czy szukając wsparcia, tak aby móc uporządkowywać swoje życie i być wsparciem dla naszych dzieci, takim wsparciem, jakim one tego potrzebują, ale właśnie nie wsparciem idealnym, tak jak mówiłam, nie ikoną, ale kimś bliskim, kimś prawdziwym, kto może pomóc dziecku przejść różne wyzwania, pokazując mu też, że ja też czasami nie wiedziałem, ja też czasami potrzebowałem pomocy, ja też czasami nie miałem rozwiązania. Ja też jako dorosły człowiek mam za sobą jakieś przejścia i mam przed sobą różne rzeczy. I że czasem właśnie nie mam odpowiedzi na wszystko, ale chcę starać się szukać. Chcę szukać i chcę być przy Tobie. Chcę pomóc Tobie też szukać dobrych rozwiązań. Bo wydaje mi się, że ta autentyczność i ta prawda i ta gotowość na to, żeby się zmieniać, żeby odkrywać w sobie też te dobre rzeczy, które mamy i pomagać odkrywać naszym dzieciom to dobro, które jest w nich, może prowadzić do niesamowitych historii i do niesamowitych rzeczy. Okres nastoletni to nie jakiś straszny moment, to po prostu kolejny etap życia, który w pewnym momencie się skończy. Natomiast jeśli dobrze będzie przeżyty, jeśli to będzie moment, w którym nasze dziecko będzie miało prawo do poszukiwań, do odkrywania siebie i będzie miało nasze wsparcie, to będzie też moment, który naprawdę może dobrze wspominać. I my też możemy go dobrze wspominać i cieszyć się nim, kiedy ten młody człowiek wejdzie w kolejny etap swojej dorosłości i potem kiedyś będzie być może takim fajnym wsparciem dla swoich dzieci czy dla jakichś znajomych, innych młodych ludzi, którzy są wokół niego.